Hej, tu Sysia, witajcie w kolejnym odcinku kosmetyczki miesiąca, tym razem kosmetyczka września. Za każdym razem jak to mówię, to łapiemy taka mała depresja. Po prostu czas tak szybko leci. Słuchajcie, lecimy od razu z grubej rury, bo mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. W ostatniej kosmetyczce, w kosmetyczce sierpnia mieliśmy całą masę nowości, więc musimy je wszystkie omówić. Także lecimy z podsumowaniem kosmetyczki sierpnia. Na początek Red Lipstick Monster. Uważam, że największym hitem był ten rozświetlacz. Używałam go bardzo często i bardzo go lubię, zarówno pojedynczo, jak i łącząc te dwa różne odcienie. To jest naprawdę hicior, coś wyjątkowego, co jest warte zainteresowania. Ze mną był przez cały miesiąc, bardzo często po niego sięgałam. Cudeńko. Róż bardzo przyjemny, delikatny, chociaż się wydaje, że jak się go nałoży na policzek, to jest taki naprawdę intensywny efekt. Ale jak on się rozciera, to jest po prostu petardziątko. Już widzieliście go w poprzednich odcinkach, więc nie będę nie wiadomo ile o nim mówić, ale też był bardzo przyjemnym kosmetykiem do używania. Pomadek używałam parę razy tej bardzo ciemnej. Uważam, że to jest przepiękny odcień. Natomiast wiecie, to jest ciemna pomadka, więc trzeba mieć świadomość tego, że to będzie się, no nie wiem, zjadało czy rozmazywało jak dotkniemy, ale kolor jest przecudny. Mi jakby ta formuła absolutnie nie przeszkadza, bo ja umiem nosić ciemne usta, jestem przyzwyczajona. Też tego często używałam i jest to Dim. Fajny odcień, taki nietypowy, bardzo chłodny, nie dla każdego na pewno, ale mi też w niektórych makijażach właśnie jakichś takich chłodniejszych fajnie się sprawdzał. I na koniec ta brokatowa szminka i powiem Wam, że tutaj mam chyba taki największy z nią jakby problem, bo z jednej strony podoba mi się efekt, jaki daje na ustach, na jakąś pomadkę, na konturówkę, z błyszczykiem, fajnie to wygląda, podoba mi się. Natomiast przeszkadza mi trochę jakoś tak psychicznie, no to są kawałki brokatu, kawałki plastiku i gdzieś tam zawsze mam z tyłu głowy, że ojej, zjem ten plastik zaraz niechcący, no bo wiecie, jak mamy taką pomadkę, a coś jemy, no to część się rozmarza, a część zostanie zjedzona, więc miałam takie w pewnym momencie takie myśli, że mi to tak już psychicznie przeszkadzało, jak nakładałam to na usta, że ja zaraz to połknę, że to jest plastik i zaraz go połknę. Pisaczek do biegów fantastyczny. Bardzo często go używałam, fajnie mi się sprawdzał, odpowiada mi kolor, formuła, wszystko mi w nim odpowiada. Bardzo, bardzo fajny pisaczek. Co do recenzji tych wszystkich produktów, makijaży, zerknijcie sobie na odcinek, który stworzyłam właśnie tą kolekcją. To robiłam 3 takie artystyczne makijaże, więc tam macie jeszcze więcej, jeszcze dogłębniej. To może kolekcja Glam Shop, paleta rozświetlaczy, świetlówka mini, no one są bardzo, bardzo intensywne. Jak lubicie taką porządną, perłową, bardzo, bardzo intensywną taflę, to jest to coś dla Was, szczególnie jeżeli lubicie jakieś oryginalne odcienie, bo tutaj mamy coś wpadającego w różo-fiolet, coś w niebieski, więc coś raczej dla takich, wiecie, makijażowych świrów, niż dla osób, które na co dzień lubią tak delikatnie coś tam zrobić sobie na twarzy. Warto zwrócić uwagę na to, że ta formuła jest troszkę taka jak turbopigmenty z Glam Shopu, czyli jest taka dosyć jakby krucha, że będziecie tutaj mocno śmyrać jakimś pędzelkiem, no to będzie Wam się tak trochę sypać ten kosmetyk, więc weźcie to pod uwagę. Ja nie usuwam ze środka tutaj tych takich pianeczek, żeby właśnie sobie nie zrobić po prostu krzywdy. I został mi jeszcze Magic, czyli ten błyszczyk zmieniający kolor, tintujący usta. Bardzo fajny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten kolor jest naprawdę intensywny. On robi wręcz taką fuksję na ustach, że kiedyś próbowałam nałożyć bardzo delikatnie, bardzo malutko, żeby ten kolorek był taki ledwo, ale on po chwili i tak zyskuje na mocy, także jak lubicie takie intensywniejsze róże, taką fuksję, ale do tego blask błyszczyka i łatwość używania, polecanko. Bardzo fajny bajer. Czekam na inne odcienie. Następnie produkty z LH Cosmetics. Róże Duo Dimension. Jej, jak one są cudne. Uwielbiam te róże. To jak się nimi pracuje, jak one się łatwiutko rozcierają, tylko ledwo dotykam po prostu i od razu mam mnóstwo koloru na policzkach. Fantastyczna formuła, pięknie się wtapia na policzku. Jest taka delikatnie satynowa. Piękna. Przepiękne, cudne róże. Bronzer. Kurczę, no powiem Wam, że Irena Eris ma konkurencję. Ten mój ulubiony bronzer był moim ulubionym, ale ten też normalnie powiem Wam, że staje na podium. To się rzadko zdarza, bo bronzery jakoś mnie, nie wiem, nie jarają. A ten fantastyczny, wspaniale się nim pracuje, on się po prostu sam rozciera. Cudowna formuła, też bardzo delikatnie satynowa, więc kto co lubi. Dla mnie petardziątko. Tutaj sobie obejrzyjcie w ogóle odcinek z testem tych kosmetyków, żeby zobaczyć coś więcej na ich temat. Fajna jest ta paleta, kurczę, tak się nią fajnie pracuje, fajne są te kolory, bo mamy tutaj zarówno takie bardzo chłodne jakby brązy typu, wiecie, taki taupe, ale mamy też szarości, więc jak ktoś szuka szarości,
Fajna paletka, bardzo fajna. Cieszę się, że ją mam. Zostało mi jeszcze blotting powder. Bardzo się zaprzyjaźniłam z tym pudrem. Uwielbiam efekt, jaki daje. Piękny blur na twarzy. Matuje, ale to też nie jest taki super mat. Technologia Absolite to nie jest jakaś nie wiadomo jaka historia, że teraz nie będzie Wam się przetłuszczała buzia, bo jak użyję tego pudru, to też już tam po kilku godzinach już zaczynam widzieć delikatne błyszczenie. Też zależy oczywiście, jakiego podkładu użyję, bo jak jest to jakiś rozświetlający, to w zasadzie już po godzinie delikatnie mi te sebum przebija, więc to nie jest jakiś turbo matujący produkt, ale to jak ładnie bluruje i jaki efekt daje na skórze, że jest taki właśnie taki niewidoczny. Fajny. No i mój totalny hit. Ukochany, najlepszy produkt po prostu z całej tej kolekcji sierpniowej, to jest Fantastic od LH Cosmetics. Cudny produkt, cudny. Jak lubicie subtelny kolor na ustach i turbo dużo pielęgnacji, takiej naprawdę takiej otulającej, gęstej, wspaniałej formuły, świetne są. Ta formuła jest, uważam, wyjątkowa, dla mnie super komfortowa do noszenia. No i przez to, że ten kolor jest taki półtransparentny, jest też fajna właśnie, żeby sięgnąć na szybko, zrobić i po prostu lecieć na świat. Co do paletek z Cosmic Brushes, no to tą paletkę już pewnie widzieliście, jak nie, to tutaj sobie zerknijcie na odcinek. Podtrzymuję wszystko, co o niej mówiłam, czyli wspaniała kompozycja, fajnie się nią pracuje i fajnie jest mieć taką paletę w takich kolorach, właśnie kolorowych, ale bardzo mocno takich przybrudzonych, przygaszonych. Bardzo fajna paleta, cudownie się nią pracuje, bardzo łatwo się rozciera. Fajne są te błyski, bo są dosyć intensywne, ale nie sypią się, nie są takie kruche, takie raczej śliskie. Fajna paleta. Bardzo się cieszę, że ją mam. Co do Delicious Delights, jestem w trakcie jeszcze nagrywek, nie miałam możliwości wcześniej tego zrobić. Też uważam, że bardzo przyjemna paleta, fajnie się nią pracuje, bardzo łatwo się te kolory rozcierają i łączą ze sobą. Pięknie się łączą. Będziecie musieli zobaczyć odcinek, żeby się o tym przekonać, ale to jest naprawdę bardzo fajna jakość i formuła. Tyle z recenzji, przechodzimy do kosmetyczki września i zobaczcie, jaki mam fancy szmensy kosmetyczkę. Po prostu przerzuciłam sobie wszystkie nowości do pudełka, żebym się po prostu nie pomyliła, żeby nic mi się nie zawieruszyło, także lecimy. Nie mogę się oprzeć, aby nie użyć podkładu Lancome dzisiaj, który po prostu uwielbiam. Gąbeczka jest z Bangor Head. Ta gąbeczka jest całkiem ok, nie wchłania dużo podkładu, ale też nie jest jakaś taka super miękka. W sensie ona jest miękka, ale to nie jest taka, wiecie, turbo mięciutka. A korektora użyj sobie może właśnie tego Experta. I wyciągnęłam sobie dwójkę, bo pamiętam, że dwójka z tych klasycznych korektorów pod oczy też najbardziej mi odpowiadała. Przybliżę Was, żebyście widzieli, jaki ten efekt pod okiem jest po tym korektorze. Konsystencja dosyć leciutka. Zresztą wskazuje na to samo opakowanie, bo do takich opakowań nie pakuje się ciężkiego korektora. No i spróbujmy gąbeczką najpierw. Bardzo ładnie to wygląda. Zaraz wezmę lusterko jeszcze z bliska, a z tej strony spróbuję sobie paluszkiem. Tak się prezentuje z bliska, no wygląda przepięknie, bardzo naturalnie, jakbyśmy mieli po prostu drugą skórę pod okiem, więc pierwsze wrażenie super. Natomiast on ma krycie takie średnie, więc jeżeli macie duże problemy pod oczami, no to albo pod spód neutralizator, albo po prostu potrzebujecie czegoś mocniejszego, bo on raczej nie będzie takim korektorem super mocno kryjącym. Dla mnie jest idealny, natomiast nagram jeszcze odcinek, żeby sprawdzić jego długotrwałość. Przechodzimy dalej. Przejdźmy sobie do tych płynnych produktów z Glam Shopu. Tutaj mam bronzery piaskowy i nugatowy. Może użyję sobie dzisiaj tego ciemniejszego, nugatowego. Je trzeba dobrze wstrząsać, zresztą widać po niektórych, że tak jakby się delikatnie rozwarstwiają te kosmetyki. Tu na przykład delikatnie widać, co świadczy o tym, że właśnie trzeba je wstrząsać przed użyciem, żeby te formuły się po prostu tam zmieszały, pigmenty i tak dalej. Nie wiem, nie znam się. Tutaj sobie wyłożyłam i zobaczcie, że cieknie ta formuła, więc jest taka naprawdę delikatna i taka płynna. Wezmę sobie pędzelek ze Spektrum do aplikacji. No wydaje się dosyć intensywny ten kolor, aż się troszkę wystraszyłam, ale zobaczymy, jak będzie się rozcierał. No, ciemny jest. Ciemny skubaniec.
to widzę, że tutaj by wystarczyło po kropeczce sobie zrobić na każdym poliku i by wystarczyło tego koloru. Rozciera się bardzo przyjemnie. Nie ma większych problemów. Wydaje mi się, że on jest taki, wiecie, zastygający, więc trzeba z nim też w miarę szybko pracować, ale no mi w te tam, nie wiem, 2 minutki bez problemu się udało wszystko rozetrzeć, ale chętnie doklepię sobie jeszcze całość gąbeczką, żeby nie było za mocno i żeby upewnić się, że po prostu nie mam tutaj faktycznie żadnych plam. Też mają być takie mega trwałe formuły, więc no koniecznie muszę zrobić po prostu test długotrwałości. No i mam tutaj róże. Ten optymista do mnie woła, więc spróbujmy sobie tego. Tutaj mamy jedno kopytko, zobaczcie, on jest taki jak guma balonowa, fajny ten kolor. No i próbujemy. O, piękny. Piękny. O tak, o tak, o tak. Piękny, piękny. Cudny. O, to tutaj teraz trochę za dużo. Naprawdę malutko ich trzeba. Naprawdę malutko. Zobaczcie, tu wzięłam raptem ciutkę więcej. Za mało go tam, wiecie, roztarłam w pędzel i już jak intensywnie się tutaj zrobiło. Ale ja wychodzę z założenia, że różu nigdy nie jest za dużo. No bo jak? Troszkę doklepuję. Ma potential. I mamy 2 rozświetlacze, naturalny glow i szampan 0%. I mnie tak kusi użyć sobie ten delikatniejszy, czyli naturalny glow. Tutti. Może paluszkiem spróbuję. Ten szampan 0% to kojarzę, że był taki rozświetlacz w jakimś kalendarzu adwentowym w Glam Shopie. Tylko czy to był płynny, czy to był jakiś sypany, chciałam powiedzieć, jak kawa. To był taki suchy? Nie wiem. Możecie mi napisać, bo ja wiem, że część z Was miała te kalendarze adwentowe. Taki glow, ładny. Naprawdę fajny. O, coś mi do oka wlazło. Nie wiem, chyba coś jest ze mną nie tak, bo tutaj nic nie ma w tym oku. Jest coś fajnego w tym rozświetlaczu. Jeszcze sobie przetestuję tego szampana, ale właśnie wydaje mi się, że z tym się bardzo polubię. Przechodzimy sobie do pudrów i to mają być utrwalające pudry, ten rozświetlający, a ten matujący. I ja nie wiem, jaki ja chcę dzisiaj efekt uzyskać. Może sprawdźmy sobie te matujące. On jest w 2 odcieniach Natural Medium i Light Natural, więc ja sobie użyję tego jaśniejszego. No ja normalnie to pewnie bym sięgnęła po puszek, żeby to nałożyć, więc próbujemy. No, ej. Ładne to. Fajny ten puder. Normalnie powiem Wam, że ostatnio jakieś same hity w kompakcie mi się trafiają. Fantastycznie to wygląda. Bardzo naturalnie. Jak to utrzyma mat, to będzie petarda. Ładnie bluruje, ale nie jest taki na twarzy ciężki. Normalnie, Hean, zaskakujesz mnie. Przejdźmy sobie jeszcze do różu, bo ja się nie mogę powstrzymać, żeby go nie użyć, z RMS Beauty. Widzieliście go w ostatnim odcinku. To jest takie piękne. A, ja przecież mam te pędzelki, halo. Ale fajne takie bąbelki, normalnie takie słodkie. Wezmę sobie może ten najmniejszy, czyli ST5 i spróbujmy sobie użyć tego różu. No właśnie tymi pędzelkami super by się rozcierało te Glam Shopowe płynne rzeczy. Ajajaj, zapomniałam. W następnym odcinku przetestuję. I tak mnie kusi, żeby jeszcze troszeczkę użyć sobie rozświetlacza z Bobbi Brown, no bo przecież... Dlaczego nie? Zobaczymy przy okazji, czy nie będzie skorupki, jak dołożę sobie właśnie czegoś suchego na te mokre. Nie, skorupki nie ma, ale widzę teraz z bliska, że tutaj źle ten bronzer tutaj wygląda. Chyba nałożyłam go za dużo albo za długo rozcierałam, jak on już zastygł, bo on mi takie kropeczki porobił. Poczekajcie, czy to będzie widać? Może być ciężko. W tym miejscu, o tutaj, takie kropeczki mi się porobiły. To jest wynik tego, że musiałam za długo nim pracować. Po prostu on mi jakby zastygł za szybko, a ja jeszcze próbowałam go ruszać. Z daleka tego nie widać, ale właśnie z bliska jak się przyjrzałam, to widać, więc po prostu, no trzeba tym po prostu szybciej pracować. I jak już się zrobi, to nie wracać i nie próbować dalej tego rozcierać, tylko rozetrzeć i koniec. W kosmetyku czasem się trzeba nauczyć. Przechodzimy sobie do makijażu oka, no i użyjmy sobie tego lepika, no użyjmy. Ma konsystencję takiego żeliku. Nałożę sobie
na powieki. No i bawimy się dzisiaj paletką Wild West z Naked, z Urban Decay, nie z Naked. I myślę dzisiaj, że do moich tutaj rybeczek to pójdziemy w coś takiego bardzo cieplutkiego, na przykład to. Zobaczmy, jak na tym lepiku będzie się pracować. No rozciera się bez zarzutu, bo to ma być baza i podcienie matowe i podcienie błyszczące. Rozciera się bez problemu, cienie się ładnie przyklejają, ale wciąż da się nimi fajnie pracować. Wezmę sobie czysty pędzelek, to jest Money Brushes 13 i jeszcze raz wszystko tak sobie tutaj rozmiękczę, rozblenduję. No naprawdę super się pracuje. Tak się bałam na tym lepiku, że się te cienie nie będą tak ładnie rozcierały, że on tak przyklei te cienie, ale nie będą chciały się ruszyć. Ale zobaczcie, no rozciera się naprawdę. Wręcz powiedziałabym, że trochę ułatwia to rozcieranie. Robienie takiej chmurki mgiełki. No zobaczcie, naprawdę fajnie się na tym pracuje. Jakby jeszcze fajnie wpływał na powieki tłuste, to już w ogóle by był hicior. Też będę musiała zrobić test długotrwałości. I teraz użyję sobie Rustler. Taki rajstopowy brąz. No i fajnie się przyklejają. Naprawdę ten kolor jest zintensyfikowany, ten blask tych cieni. Trochę rozcieram tutaj u góry i biorę sobie ten, czyli Spur, taki lekko brzoskwiniowy beż. I tutaj sobie jeszcze dokładam, rozcieram. Naprawdę fajnie jest skomponowana ta paletka. To tym spurem jeszcze sobie Spurem rozetrę tutaj krawędzie. I troszkę złota, Hold'em. Mam chyba fazę ostatnio na takie ciepłe makijaże. Takie brązy, ale takie właśnie złota, miedzie. Tak mi się chce. Czyżbym jesień już czuła po prostu pod skórą? Ja po prostu lubię takie kolory. Lubię siebie w takich kolorach. I dodaję sobie Whisky, zewnętrzny kącik, żeby jeszcze troszkę pogłębić ten makijaż. Troszkę też na dolnej powiece. Ładny ten makijaż. Taki wiecie, nudny, ale ładny. Tuszujemy rzęsy. Wziąłam sobie Lancome Hypnose Drama, czyli ten, który ma być pogrubiający. Ładnie pachnie, jakiś taki kwiatowy zapach ma. No ma śmieszny taki kształt ta szczoteczka, widzicie? W taką eskę jest wygięta, że czasami trochę nie wiem, jak ją trzymać. W czasie, kiedy podsycha mi pierwsza warstwa, dołożę sobie jeszcze beżowej kredki na linię wodną. Lecimy z drugą warstwą tuszu. Oki, rzęski wytuszowane. Przechodzimy do makijażu ust i użyję sobie tego cudeńka z Izadory. I to jest, jak to się nazywało? Glossy Balm Hydrating Stylo. Zawsze te nazwy takie długie mają. I to jest odcień 44 Rosewood. Widzieliście w ostatnim odcinku. Bardzo mi się spodobała ta pomadeczka. Taka właśnie półtransparentna, nawilżająca. I w ogóle przy tym makijażu się wydaje dużo bardziej różowa. Gdzie miałam wcześniejszy makijaż, to wydawała się taka właśnie coś między brązem a różem. Ale użyję sobie jeszcze konturówki. Tutaj mam na wierzchu Dianę z Glam Shopu, żeby troszkę zdefiniować kształt. Fajne to kombo. Ładnie grają ze sobą te dwa kosmetyki. No, chyba się zaprzyjaźnimy z tym kombo. Pięknie się to prezentuje. Nie spadać mi, no! Jeny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Napiszcie mi, która z tych nowości, która z tych rzeczy najbardziej Was interesuje, bo w tym odcinku też praktycznie same nowości. Piszcie, co mam recenzować i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Żeby go nie przegapić, zasubskrybujcie kanał, dajcie mi łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.